Jestem niesamowicie podekscytowany, co właśnie stało się na rynku narzędzi AI. Eleven Labs, polska firma, wczoraj uruchomiła nowe narzędzie 11 AI, Eleven AI. To możliwość tworzenia agentów AI z możliwością rozmowy głosowej i podłączenia tam mnóstwa niesamowitych narzędzi. To coś, co po prostu dzisiaj rano dosłownie rozsadziło mi głowę. Pozwól, że przełączę ekran i pokażę Ci, jak to działa. Więc mam tutaj swojego agenta, muszę mieć słuchawkę, żeby móc z nim też pogadać. Więc teraz najpierw do niego wdzwonimy, on odpowie nam w języku angielskim, co słychać. Hey Michał, need a hand with anything right now? Cześć Leonard, chciałbym, żebyś sprawdził, jakie mam zadania do wykonania w piątek w moim kalendarzu w Google. Jasne, Michał. Sprawdzę twoje zadania w kalendarzu Google na piątek. Czy chcesz, żebym sprawdził cały dzień? Czy masz na myśli konkretną datę? Na przykład Tak. ten piątek 27. Może być Rozumiem. cały dzień 27. Okej, sprawdzę twój kalendarz Google na 27 czerwca. Wygląda na to, że masz jedno wydarzenie zaplanowane na 27 czerwca 2025. Wypuścić nowy materiał od 7 rano do 7:50 rano. Czy jest coś jeszcze, w czym mogę ci pomóc? Tak, myślę, że za chwilę sprawdzimy inne narzędzia, ale najpierw opowiem o tym, jak działasz. Rozumiem, opowiedz mi o tym, jak myślę, że działam. Jestem ciekawy, co masz na myśli. Nie opowiem Tobie, tylko widzom, którzy oglądają teraz ten materiał. Aha, rozumiem. Więc mam po prostu czekać, aż skończysz mówić do widzów. Daj znać, kiedy będę znowu potrzebny. Więc żebyś dobrze zrozumiał, w jaki sposób to działa i funkcjonuje, musimy cofnąć się trochę w historii. Wcześniej automatyzacje tego typu, które miały wykonywać jakieś konkretne czynności, jak na przykład sprawdzić kalendarz, odpisać na maila, czy wykonać jakiekolwiek działanie, wymagało mnóstwo ciężkiej pracy. Dlaczego? No, jeżeli chcieliśmy zbudować taką automatyzację za pomocą na przykład aplikacji Make.com albo N8N, to wymagany był cały proces. To znaczy musieliśmy w narzędziu wskazać dokładne funkcje, z których ma on korzystać. Na przykład, kiedy wpadał nowy mail za pomocą webhooka albo po prostu automatyzacja zauważyła, że taki mail się pojawił, no to musieliśmy wybrać funkcję. Najpierw czytaj maila, później, jeżeli chcieliśmy przygotować wiadomość, to przeczytaj za pomocą AI tego maila, wyślij zapytanie do ChatGPT w konkretnym formule, w konkretny sposób, później zawrzyj tam treść, później odbierz tą konkretną wiadomość przez AI, następnie przygotuj wiadomość w formie draftu lub jakieś inne dodatkowe czynności, takie jak na przykład przenieść do folderu wysłane, albo dodać dodatkową etykietę. I teraz nawet gdyby udało nam się stworzyć agenta za pomocą N8N, z którym moglibyśmy rozmawiać, czyli rozmawiać głosowo, co było dosyć łatwe, to jeśli nie zaimplementowaliśmy jakiejś funkcji, z której ma ten agent korzystać, to nie było możliwe jego wykonanie. Dla przykładu, jeżeli na przykład w agencie N8N mielibyśmy nową wiadomość, te wszystkie czynności zostałyby wykonane i chcielibyśmy go poprosić, żeby dodatkowo dodał etykietę naszego maila, ale nie podłączyliśmy tam tej konkretnej funkcji, to nie było to możliwe. Trzeba było ręcznie wejść, dodać konkretną funkcję, z której musimy skorzystać, żeby to mogło zadziałać. No i było to bardzo trudne i bardzo nieintuicyjne, żeby tak z tym pracować. Tych funkcji było tak naprawdę bardzo dużo. Można usuwać wiadomość, dodawać nową wiadomość, też jako draft w przygotowanym wątku, można wysyłać wiadomości, można szukać wiadomości, można dodawać etykiety i wiele innych zadań. To tylko fragment tych zadań, które można było wykonywać. Jeżeli chcieliśmy z którąkolwiek z tych funkcji skorzystać, trzeba było ją ręcznie podpiąć. Wtedy pojawiło się też rozwiązanie za pomocą Make.com, czyli takiego agenta AI, który w środku mógł mieć kilka rzeczy zaimplementowanych. To powodowało, że te automatyzacje w budowaniu były trochę łatwiejsze i trochę prostsze, ale to wciąż nie rozwiązywało masy problemów, bo nadal trzeba było ręcznie wybierać funkcje krok po kroku, jak z tych rzeczy korzystać. Natomiast od niedawna pojawiły się takie możliwości, które nazywają się MCP Servers. Jest to funkcja, która pozwala nam trochę wymienić zasady gry. To znaczy, MCP Servers po połączeniu z konkretnym narzędziem, na przykład z Gmailem, ma dostępne od razu wszystkie narzędzia. Nie musimy ich podłączać pojedynczo, tylko ta aplikacja, ten serwer wie, jakie są funkcje tego konkretnego agenta AI, czy tego konkretnego narzędzia. Na przykład czytaj, szukaj, pisz, przygotuj draft i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzięki automatyzacjom, takimi, na których możemy budować, AI wybiera, z których tych funkcji chce korzystać. Czyli mamy jakąś formę rozmowy z tym konkretnym narzędziem, niech to będzie chociażby czat na Slacku, czy przez N8N, czy właśnie nawet przez maila, coś tam się pojawiło, jakaś wiadomość została uruchomiona, następnie MCP Server za pomocą sztucznej inteligencji wybiera, z których narzędzi chce skorzystać w związku z akcją, która została wykonana i tą akcję wykonać. Czyli teraz dzięki MCP Servers może to działać w taki sposób, że ja wchodzę na czat, na przykład głosowy, czy piszę po prostu wiadomość i piszę: hej Slack, hej agent, widziałem, że pojawiła się nowa wiadomość, przygotuj odpowiedź na tego maila, wyświetl mi tą wiadomość, jeśli ją zaakceptuję, to przygotuj draft maila, następnie wyślij do tego klienta, jeżeli to zaakceptuje, i dodaj tam dodatkową etykietę wysłane, czy cokolwiek innego. I nie musimy podłączać tych wszystkich rzeczy automatycznie, bo agent może sobie powybierać, z których narzędzi chce korzystać, jeśli podepniemy mu konkretne narzędzie. Jak to działa w praktyce? No więc w przypadku agentów AI opartych o to najnowsze narzędzie Eleven Labs, działa to w taki sposób, że tworzymy sobie nowego agenta, utwórzmy go teraz wspólnie, nazwijmy go sobie Lucy i wybierzmy sobie teraz głos, który tutaj też będzie pasował. Może to właśnie niech będzie Lucy.
Głos Lucy jest bardzo ładny, więc wybieramy Lucy. Wchodzimy następnie w integrację, czyli tutaj w te kostki. I mamy informację, o jakie narzędzia automatycznie możemy sobie podpiąć. No i więc wejdziemy sobie w koło zębate. Możemy tu oczywiście zmienić głos, który ma się Lucy z nami komunikować, język, który ma się komunikować i oczywiście od razu wszystkie języki dostępne w Eleven Labs są tam dostępne. Możemy też wybrać sobie właśnie integrację. No i w integracjach jest kilka już przygotowanych, ponieważ aplikacja została uruchomiona wczoraj, 23 czerwca, więc spodziewam się, że za chwilę tych aplikacji będzie tu znacznie więcej. Na razie mamy kilka takich dostępnych. Bierzmy sobie nawet ten Google Kalendarz, z którego korzystaliśmy przed chwilą, albo z któryś z tych pozostałych narzędzi. Ale niesamowitą potęgą tego, co tutaj działa, jest to, że właśnie możemy podłączać te custom MCP servers. Jak to działa? Więc no, tutaj jesteśmy poproszeni o dodanie tak naprawdę jednego linka, czyli miejsce, z którym nasze narzędzie będzie się komunikowało, w jaki sposób ma odbierać dane. No i normalnie skonfigurowanie tego jest dosyć trudne. Postawienie ręcznie takiego MCP servers oczywiście jest możliwe, na przykład właśnie N8N i możemy tam ustawić takie linki do komunikacji, ale z ogromną pomocą przychodzi nam tutaj Zapier, ponieważ Zapier umożliwił taką funkcję, która nazywa się właśnie Zapier MCP. Na razie jest, jak widzimy, w wersji beta i tam niestety czasami te rzeczy się wykolejają, nie działają prawidłowo, ale sam fakt tego, że to już funkcjonuje, jest zupełnie niesamowite. Zobacz, jak to działa. Po prostu klikasz sobie dodaj nowy. Możesz od razu wybrać z listy tych najczęściej proponowanych, ale my teraz wybierzemy order, pozostałe. Nazwijmy to sobie na przykład Google Drive. Utwórzmy nowy serwer. No i teraz spośród wszystkich aplikacji, które są w Zapierze, możemy tutaj tą aplikację po prostu wybrać, żeby AI mogło wybierać, z których narzędzi będzie chciało korzystać. Wybierzmy więc dodaj narzędzia, poszukajmy tutaj Drive. No i jest Google Drive, ale widzimy też jest mnóstwo innych narzędzi. Wybieramy i teraz tutaj pojawia się cała długa lista rzeczy, które może nasz agent wykonywać w obrębie Google Drive'a. Szukanie plików, usuwanie plików, tworzenie skrótów, wymiana pliku, zamienienie pliku na plik tekstowy, utworzenie folderu, wysłanie tamtego pliku i tak dalej, ale wystarczy tym jednym przyciskiem dodaj wszystkie i następnie wystarczy to połączyć. Klikamy Connect, wświetla nam się okienko do połączenia, wybieramy połącz konto, które chcemy połączyć, pozwalamy Zapierowi na dostęp do tych wszystkich usług, klikamy dalej. I tak naprawdę to, co dzieje się na samym końcu, kiedy klikniemy Add All, to w zakładce Connect wybieramy możliwość połączenia się z naszym agentem. Jak widzicie, tutaj ja wybrałem SSI, tak samo wybieramy tutaj i po prostu mamy tu taki tajny link, który zawiera w sobie hasło. Ja go teraz pobiorę. On zawiera w sobie też właśnie ten token, który jakby weryfikuje to, że z naszym agentem chcemy się połączyć, więc klikamy kopiuj, wklejamy tutaj. Ja oczywiście zaraz tego agenta usunę, więc nie przepisuj tych danych, jeżeli chciałbyś zhakować moje MCP. Wracamy też tutaj do góry i wyjaśniamy, czym ten serwer jest. Więc tutaj zrobimy sobie Google Drive i możemy dać krótkie descriptions. To jest dostęp do mojego dysku Google Drive, gdzie są moje ważne pliki. Następnie przechodzimy na sam dół. Musimy wybrać, co ma się dziać, kiedy ten agent będzie wykonywał jakieś czynności. Jeżeli robimy to w bezpiecznym środowisku, to możemy kliknąć Non-Approval, czyli po prostu agent może wykonywać te działania bez naszej akceptacji, albo możemy poprosić, żeby nasz agent zawsze pytał, czy może to zadanie wykonać. No, ja na razie zostawię ten No-Approval i jeszcze oczywiście musimy zaznaczyć, że temu serwerowi ufamy. No bo oczywiście istnieje możliwość, że podepniemy się do jakiegoś serwera przygotowanego przez kogoś i nie wiemy do końca, co w środku będzie się działo. Klikamy Add Server. I tak naprawdę w tym momencie moglibyśmy go tutaj wybrać i kiedy klikniemy zapisz, to już w tym konkretnym momencie, gdybyśmy zaczęli rozmawiać z Lucy, to ona już będzie miała dostęp do naszego dysku. Niestety aktualnie wersja Eleven Labs, kiedy to nagrywam, jest straszliwie obciążona i mnóstwo ludzi tutaj próbuje się z nią komunikować i mnóstwo ludzi próbuje korzystać z tych narzędzi, więc niestety dosyć często wywala różnego rodzaju błędy i komunikaty, ale możemy spróbować zrobić jeszcze w taki sposób, zobaczmy, czy to zadziała. Podłączymy teraz aplikacje z tych, które już miałem przygotowane wcześniej, czyli integracji dodatkowe Custom MCP Servers Gmail, Save Changes. I teraz, jeżeli zaczniemy rozmawiać z Lucy, to możemy ją spytać, czy znajdzie nowe wiadomości w naszej skrzynce. Mam nadzieję, że to zadziała. Jeśli nie, to wierz mi na słowo, że testowałem to dzisiaj rano i działało wszystko bardzo płynnie i bardzo szybko. Natomiast tak jak mówię, aktualnie jest tak ogromne obciążenie, że niestety nie zawsze to działa tak, jakbym chciał. Więc zagadajmy do Lucy. Good afternoon, Michal. It's Lucy. I'm here and ready to help. What's the first thing on your list? Hej Lucy. Proszę sprawdź, czy w mojej skrzynce są nowe wiadomości nieodczytane. Sure thing. I'll check for new emails in your inbox.
I ran into a snag trying to find new emails. Jak widzisz, niestety wykonanie tego zapytania nie zadziałało. Nie dlatego, że to nie działa i nie funkcjonuje, tylko że po prostu chwilowo jest zbyt to obciążone narzędzie, bo po prostu za szybko jest po premierze. Natomiast dzisiaj rano, kiedy to testowałem, to poprosiłem agenta AI, może jeszcze się z nim rozłączę, żeby tutaj nie gadała w tle, i poprosiłem Lucy, aby przygotowała wiadomość, więc udało się Lucy sprawdzić, że istnieje nowa wiadomość ode mnie i nawet przygotować odpowiedź i ją odesłać. I zadziałało to wszystko bardzo płynnie. Ten tekst był przeze mnie podyktowany. Najpierw agent znalazł nową wiadomość, przeczytał treść tej wiadomości i na podstawie podyktowanej przeze mnie wiadomości sam przygotował odpowiedź i odesłał tą wiadomość. Zadziałało to bardzo szybko, bardzo płynnie. Myślę, że to jest niesamowite, bo kiedy spojrzymy na to, co możemy zrobić w ramach innych MCP Servers, to tych aplikacji, które tutaj możemy podłączyć, to jest niesamowita, ogromna ilość. To są tysiące aplikacji, które możemy tutaj skonfigurować, dodać. Wszystko, co tylko jesteśmy w stanie sobie wymyślić. Asanę, skrzynkę mailową, inne aplikacje do zadań, pliki, dostępy do naszego Slacka, do narzędzi korespondencji, mnóstwo innych narzędzi. I kiedy podepniemy już sobie tutaj, je w kontekście MCP, to nie musimy nic więcej robić. On będzie automatycznie podczas rozmowy z nami rozpoznawał, z których narzędzi będzie chciał skorzystać. Na przykład, kiedy testowałem go przed chwileczką i spytałem go, powiedz mi Lucy, jakie mam zadanie do wykonania, to Lucy spytała mnie najpierw, a możemy nawet to zrobić, dodajmy tutaj jeszcze Asanę. Zobaczmy, czy teraz to zadziała w takiej formule. Kiedy spytam Lucy o zadanie na dzisiaj, to ostatnio spytała mnie o to, w którym narzędziu ma sprawdzić te zadania. Sprawdźcie, czy teraz to zadziała. A jeszcze zmieńmy sobie język na język polski, żeby było trochę łatwiej, w razie czego się z nim komunikować. Jest język polski, klikamy Save. I zacznijmy rozmowę. Good afternoon, Michał. Ready to dive in? Hej Lucy, sprawdź proszę, jakie mam zadania do wykonania. Jasne. Aby sprawdzić Twoje zadania, potrzebuję dostępu do Twoich narzędzi do zarządzania zadaniami. Czy chcesz, żebym użyła Asany? Tak, możesz użyć Asany. Spróbuj, czy Asana zadziała. Sprawdzam więc Twoje zadania w Asanie. Czy jest coś konkretnego, co chciałbyś wiedzieć o tych zadaniach? Na przykład, mogę posortować je według daty wykonania lub pokazać tylko te, które są przypisane do Ciebie. Super, sprawdź zadania, które są przypisane do mnie i przeterminowane co najmniej jeden dzień. Dobrze, szukam w Asanie zadań przypisanych do Ciebie, które są przeterminowane o co najmniej jeden dzień. Czy chcesz, żebym uwzględniła jakieś konkretne projekty lub obszary robocze? Nie, dziękuję, spróbuj we wszystkich. Szukam w Asanie we wszystkich obszarach roboczych i projektach zadań przypisanych do Ciebie, które są przeterminowane o co najmniej jeden dzień. No i teraz zostanie wykonanie... Działaj. I teraz zostanie wykonane tutaj query, czyli zapytanie do... Przepraszam, nie znalazłam opcji wyszukiwania zadań przeterminowanych o co najmniej jeden dzień. Mogę wyszukać zadania przeterminowane lub zadania przypisane do Ciebie. Którą opcję wybierasz? Sprawdź zadania przeterminowane. Sprawdzam więc zadania przeterminowane w Asanie. Czy chcesz, żebym uwzględniła jakieś konkretne projekty lub obszary robocze? Może być z projektu geekwork.pl. Szukam więc w Asanie zadań przeterminowanych z projektu geekwork.pl. Czy chodzi o obszar roboczy geekwork.pl, czy o konkretny projekt w tym obszarze? Może być ten konkretny obszar geekwork.pl, może sprawdzić task, platforma, nie wiem, jest tam jakieś zadanie związane ze strefą? Dobrze, szukam w Asanie w obszarze roboczym geekwork.pl w projekcie platforma zadania związanego ze strefą. Czy chodzi o zadanie, które ma w nazwie słowo strefa, czy o zadanie, które jest w sekcji o nazwie strefa? W projekcie o nazwie strefa albo zadania do strefy, coś takiego. Rozumiem. Szukam w Asanie w obszarze roboczym geekwork.pl zadania w projekcie strefa lub zadania do strefy. Jeżeli nie znajdę w projekcie o takiej nazwie, to sprawdzę zadania, które mają w nazwie słowo strefa. I w tym momencie, w normalnej sytuacji, tutaj zobaczylibyśmy, że jest wykonywana akcja. Natomiast, tak jak mówię, chwilowo narzędzie jest zbyt przeciążone, ale w poprzednich przypadkach zadziałało bardzo prawidłowo, wyświetliło mi wszystkie zadania, opowiedziało mi o tych zadaniach i równocześnie mogłem tymi zadaniami zarządzać. Mogłem powiedzieć, słuchaj, to zadanie przełącz do innej osoby. Więc gwarantuję Wam, że kiedy oglądacie ten materiał, to prawdopodobnie już działa dużo lepiej, dużo szybciej, bo nie będzie tak bardzo obciążone. Niesamowita sprawa. Budowanie agentów w ten sposób to coś, co po prostu jest... jestem tym niezwykle podekscytowany. Za chwileczkę na kanale będę pokazywał, jak tam inne automatyzacje udało mi się połączyć i skonfigurować. Jeśli ten materiał Ci się podobał, to nie zapomnij stawić łapki w górę, subskrypcji lub po prostu informacji, że ten materiał Ci się spodobał. Już niedługo będę przygotował kolejne tutoriale, tam w tle już przygotowuję takich bardziej rozbudowanych agentów, którzy piszą artykuły, odpowiadają na maile i wiele innych rozwiązań czy działań, które mogą wykonywać. Więc jeżeli ten temat Cię interesuje, to pamiętaj raz jeszcze, subskrypcja, łapka w górę. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia.